w tym roku lato jest takie gorące, że na żaden ambitny projekt chyba nie mam szans. W mojej mikropracowni jest tak gorąco, że mogę sobie pozwolić tylko na turbo szybkie projekty. Podobny dzbanek, ale z cytrynkami robiłam w ubiegłym roku. Podlinkuję Wam ten stary film pod tym wideo. Dzbanuszek trafił w dobre ręce i pomyślałam, że zrobię kolejny, troszkę inny. Dla siebie, ale od razu także dla Was. Tani dzbanek i butelka oraz efekt szronu. Może być biały, może być naturalny, wszystko jedno, każdy z nich wygląda pięknie. No i nakładamy zawsze gąbeczką, po prostu stukając o powierzchnię. Podobny efekt można uzyskać nakładając na powierzchnię lakier matowy, ale ja wolę szron, ponieważ szron jest taki niedokładny, nieidealny i wybacza nam różne niedociągnięcia. Zobaczcie, jak wygląda z bliska zaraz po nałożeniu. Jak widać dosyć słabo, ale tym się nie przejmujemy, bo jak widzieliście na samym końcu wszystko będzie wyglądało ok. Na dzbanku szron nałożyłam do wypukłego paska, ale na butelce takiego paska nie ma. Możecie sami zdecydować i odciąć szron równą linią albo tak jak ja, delikatnie go rozcieniować do góry. Jeżeli chcecie odciąć, to wystarczy przykleić zwykłą taśmę malarską. Jeżeli coś mogę poradzić, to pamiętajcie, aby szronu nie nakładać za grubo. A zresztą, jak jest za grubo, to od razu widać, bo on zaczyna się zbijać w takie grudki. I wtedy jeszcze troszkę trzeba potapować i rozłożyć tą grubą warstwę równo po całej powierzchni. Do tego typu projektów, czyli szkło oraz efekt szronu, polecam serwetki papierowe. Ja użyłam dwóch wzorów. Pierwszy to ten, który widzicie, czyli z napisem handmade, a na drugim będą same owoce. Serwetkę rozwarstwiam, a następnie pędzelkiem z wodą obrysowuję wzór. Wyrywam i staram się, aby tego białego naokoło napisu nie zostało zbyt dużo. Druga serwetka z owocami. Są piękne, po prostu petarda. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to owoce można wycinać, ale widzieliście przed chwilą na zdjęciu początkowym, że tego obramowania z białej serwetki po prostu nie widać. No i właśnie dlatego kocham efekt szronu. W pierwszym etapie owoce obrysowuję tak zgrubnie i wyrywam z serwetki. A teraz delikatnie obrywam nadmiar białej serwetki, która otacza owocki. Ale nie musi to być bardzo dokładnie, bo jak mówiłam przed chwilą, nie będzie tego widać. Klej do dekupaż i po prostu przyklejamy, tak samo jak na pudełku. Przykładam serwetkę do powierzchni i klejem zasmarowuję mój napis tylko od góry. Klej przemaka i wszystko się pięknie przykleja. A teraz wystarczy przylepić pozostałe owoce. Kompozycja zależy tylko od Was. Rysunki są nieduże, więc bardzo wygodnie się przykleja i praktycznie nie ma szansy, żeby powstały jakieś niechciane zmarszczki. Z przylepianiem małych wzorów serwetkowych naprawdę nie ma żadnych problemów. Jeżeli chcecie przykleić coś większego, to faktycznie może być problem, ale takie małe wzory przyklejane odpowiednim klejem i szerokim pędzlem przyklejają się po prostu same. Na mokro jeszcze troszkę widać zakończenie serwetki, ale gdy to wszystko polakieruję, te brzegi znikną i wszystko będzie wyglądało prawie perfekcyjnie. Mówię prawie, bo może gdy zaczniemy na siłę tych brzegów szukać, to nawet znajdziemy, ale tak normalnie w codziennym użytkowaniu to przecież tego nie widać i nikt na to nie zwraca uwagi. Przyklejoną serwetkę zostawiam do wyschnięcia, a gdy wszystko jest suche, to na przykład na dzbanku serwetka prezentuje się tak. I jeszcze z bliska rzućmy okiem na ten prawie ideał. No dobrze, tutaj troszeczkę jeszcze widać, gdzie kończy się serwetka, ale to jest naprawdę delikatne, takie subtelne i za chwilę, gdy polakierujemy, zniknie. Lakier akrylowy matowy. Taki dzbanek najlepiej umyć pod zwykłą bieżącą wodą. Jeżeli chcecie myć go w zmywarce, trzeba kupić specjalny lakier o nazwie Wash It. Dzbanek u góry najlepiej ozdobić taką rozciągliwą koronką. Gdy się ubrudzi, będzie można ją po prostu wyprać. Po dodaniu koronki możemy uznać, że dzbanek jest gotowy, albo jeżeli macie ochotę, to można jeszcze troszkę pomachać konturówką. Takie zawijaski nie są trudne. Jeżeli macie ochotę się nauczyć,
to pod tym wideo podlinkuję Wam jeszcze jeden film, czyli jak najprościej zrobić tego typu zawijaski. One nie są potrzebne, ale z drugiej strony praca robi się ciekawsza i one odwracają uwagę od miejsc, gdzie jeszcze troszkę obramowanie serwetki jest widoczne. A butelka z jednej strony miała już namalowane takie białe serce. Nie chciałam go zamalowywać, bo to byłby tylko problem, więc pomyślałam, że troszkę sobie potrenuję zawijaski robione konturówką. Jak wiadomo, trening czyni mistrza, więc wszędzie gdzie mogę, to te zawijaski swoje trenuję. A największy sens zawijasów na butelce jest u góry, tam gdzie robiłam cieniowanie sztronem. Te konturówki Pentartu są bardzo dobrej jakości, trzymają się każdej powierzchni, bez względu na czym namalujecie zawijasy, to one tam zostaną już na zawsze. Nieważne czy malujecie na plastiku, drewnie, tkaninie, one naprawdę trzymają się każdej powierzchni. A moja butelka na domowy sok albo winko prezentuje się tak. Pasta żelowa albo konturówka bezbarwna. Właściwie to nieistotne, który z preparatów użyjecie, ponieważ po wyschnięciu będą wyglądały identycznie. Obydwa dają piękny połysk i śliczny efekt 3D. Na dzbanku, jak widzicie, użyłam konturówki bezbarwnej, natomiast na butelce pasty żelowej. Przy tego typu ozdabianiu różnica w preparatach jest praktycznie niewidoczna. Ale jeżeli potrzebujemy jakiejś super dokładności, no to oczywiście lepiej wybrać konturówkę. Oczywiście nabłyszczyłam owoce, a potem pomyślałam już poza kamerą, że sobie delikatnie poprawię napis handmade. Ale niestety poza kamerą, więc pokażę Wam na gotowej pracy, jak to ostatecznie wygląda. A falbanki nie przyklejam. Jak się pobrudzi, to ściągnę, wypiorę i znowu ją założę. Gotowy letni zestaw ogrodowy prezentuje się tak. No cóż, tak patrzę i nie jestem pewna, czy to widać, ale napis Homemade został przeze mnie poprawiony bezbarwną, błyszczącą konturówką. Ruszam, ale mam wrażenie, że tego połysku troszkę w kamerze nie widać, ale jakby co, to się błyszczy. Jeżeli także lubicie ozdabiać różne duperele, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Podlinkuję Wam ją pod tym wideo. Wrzućcie tam swoje prace, wszyscy chętnie pooglądamy i zainspirujemy się tym, co robicie. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w tym filmie, zamieściłam pod spodem, czyli pod tym wideo. Do zobaczenia!